ryzyko już jest bardzo duże. Na ten moment nawet. No siadaj. O, brawo! Słuchaj, po co ty do trenera chcesz jechać? No właśnie, że będziesz siedzieć i będziesz pilnować. Dobra. A powiedz mi, co weterynaria powiedziała na ten temat, bo też u Was gościła na tym spotkaniu. Jak oni mogą takim hodowcom nam pomóc? Czy są w jakikolwiek sposób pomóc? Opowie właśnie ciekawostkę na temat niebieskiego języka, choroby niebieskiego języka. No ciekawostka, no informacja raczej i niezbyt ciekawa. Marcin tutaj nakrzyczał na mnie: Klaudia, poczekaj, zanim zaczniesz ciąć, żeby pokazać i pochwalić się widzom, co mamy. A ja mówię tak, i tak dalej mówię do niej, a ona już od razu wiedziała, o co chodzi. No dokładnie, nie wiem, czy Marcina słychać, bo mikrofonu nie ma, ale prawdopodobnie z mojego słychać, bo ostatnim razem, no wysuszyliście nasze zapasy. Zostało mi, żeby nie być gołosłownym, zaraz z lodówki wyciągnę. Z dużą dozą takiego niepokoju patrzymy na to, co będzie dalej. Taki komentarz rozmawialiśmy sobie z jedną panią, że właśnie, żeby nie gadać, że w mieście też jest ciężko, że trzeba rano wstać, odskrobać, w korkach postać pewnie. Ale czy na przykład jeździcie po szklance do miasta właśnie, żeby dojechać do jakiegokolwiek punktu, gdzie potrzebujecie coś załatwić, czy oczywiście my też mamy skrobanie i tak dalej, ale czy jeszcze jedziecie na przykład do tej pracy, czy do miejsca, do którego chcecie po lodzie? Ciężka jest wieś, to nie można porównać z miastem, uwierzcie mi, nie można porównać i nie ma, i jeszcze przede wszystkim jak się prowadzi farmę, pamiętajcie, że my nie mamy dnia wolnego, co nie, tutaj w mieście owszem, na teracie się tam musicie porobić zakupy gdzieś, ale to wszystko staniecie pod zadaszonym, bo jest parking, albo wiecie, odśnieżony parking, jedzenia nie musicie na mrozie uboju prowadzić, żeby było co do garka włożyć i tak dalej, Fakt, że my uboju w zimie mało robimy, to też nie demonizował. Nawet napalić w piecu. Ale tak, niektórzy mają piece jeszcze i to w wielu domach. My mamy takie po prostu gospodarstwach, tak. Takich gospodarstwach, także... Ale to nie tyle z tego względu, że taki kaprys ich jest, ale wierzcie, że na wsi, tam gdzie, no przynajmniej tu, gdzie my mieszkamy, nie ma ani gazu, tak, ani wody. Ani wody, ani ścieków, tu nie ma nic. Czyli każdy musi jakby wykopać sobie studnię, a ponieważ wody jest coraz mniej tej powierzchniowej, to kopią coraz głębiej, już muszą być głębinówki. Mieszkając w mieście po prostu włącza sobie kran, a tutaj ludziom pękają rury na przykład, bo gdzieś źle zaizolował pompę, wiecie, ze studni do domu. Także ciężej się żyje na wsi, oj ciężej. Ale jest to bardziej uziemiające i to jest, żebym nie mówił, że wiesz, że chcę się tutaj jakoś tam wywyższać, że tylko te nasze życie, nie, to wcale nie o to chodzi, jest inne, ale jest takie bardziej właśnie przyziemne. Znowuż te nasze słowo tutaj pasuje. No, robicie podstawy robicie do przetrwania. Ale co więcej do egzystencji potrzebna, to żebyście byli najedzeni, i żeby było sucho i ciepło. Tak, ładnie. Nawet mówimy teraz o pracy, tak zrobię Wam szybkie tutaj ujęcie. Odśnieżamy, ale wielki. No, i zobaczcie. Rolnik też odśnieża. Właśnie dorabia takie drogi, dorabia właśnie, żebyśmy mogli dojechać tam, gdzie jedziemy, bo jest dzisiaj taka mroźna pogoda. I jedziemy w tym momencie do Mireczka po dodatkowe baloty siana. Widzieliście na pewno w którymś z odcinków, jak Klaudia, ja mówiłam, że wystarczy nam na całą zimę. Byłam w dużym błędzie z tego względu, no nie zdawałam sobie sprawy, że jak dodatkowe zwierzęta, jak szybko będą pochłaniać nam w tym momencie siano. Baranki, powiem Wam, baranki, jeszcze mieliśmy 2 gości, no to jednak ta ilość pożywienia dużo się zwiększyła. A baranki, pamiętajcie, są mięsne, a mięsne zwierzęta dużo jedzą. Oj, dużo jedzą mięsne zwierzęta. Tak, dużo takie typowo na masę.
Nie mówiąc już jak o innych paszach, jeżeli dajecie na przykład jakieś zboża, my tylko cały czas zaznaczamy o sianie. Fakt, że troszeczkę byśmy rozrzucali, no tak trochę one sobie rozrzuciły. To bo chcieliśmy trochę taki, chcemy taki belgrazing troszeczkę robić. Więc jakby z dwóch stron przyspieszyliśmy i ilość zwierząt i po prostu nasze podejście teraz do słomy czy do siana, że troszeczkę chcemy rozrzucać, żeby tej próchnicy było więcej. To jest takie nawożenie po prostu. No. Nawożenie. Jeszcze odnośnie tego nawożenia i kosztów utrzymania zwierząt, no w zimie jest to dość duży wydatek i jeżeli na przykład planujecie właśnie mieć takie zwierzęta i ktoś na przykład z boku może tak policzyć, o masz krowę, masz konia, to jesteś bogaty, bo taki koń załóżmy kosztuje 20 000, krowa... No zależy jaki koń, zależy jaki koń. I można milion powiedzieć. No dobrze, czy owca, czy koza i tak człowiek was podlicza, ale oni sobie czasami nie zdają sprawy. Bo nie mogą. Nie mogą. Ile was to czasu kosztowało? Tak jak my już kiedyś wspominaliśmy, że my dopiero po 3 latach mamy teraz baranki. Jeszcze nie zjedliśmy, pamiętajcie? Tak, jeszcze ich nam nawet nie są skonsumowane, dopiero będą na wiosnę, wtedy kiedy będą nowe wykoty owieczek. W tym momencie zrobimy miejsce dla nowych zwierząt i musieliśmy 3 lata czekać i żywić je. Oczywiście partnera do nich wołać i chodzić. My już nawet nie liczymy naszego czasu. Więc tak z podliczaniem czasami gospodarza uważajcie. No tak, szczególnie, że to jest prawda, co wielu mówi, że utrzymać się jest bardzo ciężko. No jak widzicie, przecież cały czas to powtarzamy, że widzicie nas. My zaczęliśmy YouTube, żeby gdzieś mieć jakieś malutkie źródło dochodu gdzieś z boku, bo sami właśnie słuchając tych wszystkich wypowiedzi baliśmy się, że nie dalibyśmy rady. I faktycznie gospodarstwo daje pieniądze, tylko że jak wiecie, my jesteśmy skupieni na wielu malutkich aspektach, więc z każdego mamy po kilka groszy. Czy z samego gospodarstwa byśmy się utrzymali na tą chwilę? Absolutnie nie. Jeszcze to nie jest ten moment. Jeszcze by trzeba było mieć więcej owieczek, więcej brojlerów, więcej uli, pszczół, wszystkiego więcej. Bo żeby być skoncentrowanym. Lub być skoncentrowanym, tak. Właśnie, to co Klaudia powiedziała. My nie mówimy, że nie można z 2,5 hektara się utrzymać. Absolutnie bez dwóch zdań można. Tylko wchodzicie w specjalizację, jak robi większość osób, że się nie rozdrabnia, bo rozdrabnianie to jest czas i pieniądze. Macie czegoś więcej i robicie to w tym momencie bardzo jakościowe, bo to jest najważniejsze. O, popatrzcie, sarenki. Ujęłam. No, że robicie wtedy bardzo jakościowe jedzenie, rejestrujecie się w sprzedaży bezpośredniej, żadne RHD was nie interesuje, bo wy nie chcecie stać na ryneczkach, wy nie macie tak naprawdę towaru, żeby stać na ryneczku. Wy macie troszeczkę tego wszystkiego i swoich kilku klientów i w ten sposób działacie i można się utrzymać, by było. No, bateria nam padła. Jeszcze jedną rzecz, tak żeby skończyć, bo finanse to jest taki, każdy chce wiedzieć i jakby pyta się, jak wy możecie. No przecież wiecie, tyle rzeczy składa się na finanse. No przecież każda osoba dorosła wie, jakie ma wydatki, czy ma dzieci, czy jakie ma zarobki, jakie ma umiejętności, jakie ma inwestycje poczynione w ramach drogiego, taniego życia, bo są różne inwestycje. Można w coś zainwestować, co was ciągnie w dół, a można w coś zainwestować tanio, co was ciągnie do góry. Więc pcha do góry. Także naprawdę finanse to jest bardzo, bardzo rzecz osobista i dlatego my nie lubimy się na ten temat wypowiadać, bo żeby być szczery, no musielibyśmy chyba swoje życie i siebie samych rozłożyć na łopatki, zaczynając od tego, co my tak naprawdę potrafimy zrobić. Ile mamy umiejętności w rękach, ile wiedzy w głowie i jakie inwestycje co do grosza i co mamy. Wiecie, to jest nierealne. No całe życie musiało być rozłożone na czynniki pierwsze. W tym momencie zabieramy was do Mireczka, nie tylko po to, żebyście zobaczyli kolejny balot siana, ale również po to, żeby się podzielił informacjami na temat choroby niebieskiego języka, która już zawitała do nas na Dolny Śląsk. Wiemy, że już w wielu rejonach Polski ona jest. Wykryto zakażenia, a Mirek ma tutaj ciekawe informacje, z którymi na pewno się z wami podzieli.
Spokojnie, wyjdźcie wody się napić. tam Tak. u siebie. Ale on wysoki, zobacz jaka jest różnica, co? W porównaniu do tych polskich Dużo. koników. Naprawdę duża różnica. No jak kucyki wyglądają. Tak, tak, tak. No, ale ja Habranek. przynajmniej normalnie wyglądam na nim. No tak, bo ty na takim małym koniu to wyglądał trochę byś jak- tak dziwnie wyglądał, No taki- dziwnie się prezentował. Taki tego. Nie No. wiem, do czego Ale to co, jak porównać. ci idzie jazda? Już lepiej? Super, super. Już w niedzielę jeździłem tak z ponad 2 godziny byłem w terenie. No to trzeba było do nas dojechać. 2 No, godziny byś spokojnie. dojechał. Spokojnie dojadę. Jeszcze Kiedyś przyjdzie na Mirka to pora. zobaczymy pod bramą na koniu. Może już niedługo. A, o proszę. Mireczku, przyjdziemy jeszcze, pokażesz nowego byka. Mirek kupił byka i zaraz go wam pokażemy, tylko stoi niestety osobno, Na razie bo osobno. dokazywał, tak? Tak, troszeczkę Dokazywał. Tak, to chodź jest. przejdziemy. Nowe miejsce. I przy okazji Mirek wam, no przepraszam, że przerywam, opowie właśnie ciekawostkę na temat niebieskiego języka, choroby niebieskiego języka. Ciekawostka, No informacja. ciekawostka, no informacja raczej i No. niezbyt ciekawa. Jak on się nazywa? Filemon. Filemon. Trochę tak do kota mało podobny. Mało podobny i z charakteru też mało Aha, podobny. z charakteru. A, to ty pokazujesz tutaj rogi, co? Można na tym stanąć? Można? Cześć Filemon. Ojo, jakiś ty piękny. Ty mi fretkę zaraz zjesz. Ale taką parą jest zdenerwowany? No, Chyba tak, sprawdza. co? A, Nowe, sprawdza. Nowe zapachy. I to jest też taka oznaka właśnie, że jest troszeczkę może sfrustrowany. No dobra, już cię odsuwam się, żebyś się nie denerwował. On jak pójdzie w stado krów, to krowy go tam ustawią troszeczkę. Aha. No i będzie spokojniejszy na pewno. No. Troszeczkę nabuzowany jest tutaj. Wczoraj właśnie Mirek był na spotkaniu odnośnie bydła, to było spotkanie, prawda? Choroby, tak. Choroby niebieskiego języka i choroby pryszczycy, która jest teraz w Niemczech, została wykryta jedno ognisko. No i na spotkaniu takie niezbyt optymistyczne rzeczy nam powiedziano. Jak na razie no, choroba została wykryta u nas tutaj w przygranicznym pasie zachodnim. Województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, część województwa opolskiego jest objęta takim ograniczeniem w przemieszczaniu bydła jako teren zagrożony tą chorobą. Choroba wirusowa, która u bydła zazwyczaj przebiega bezobjawowo, ale jeżeli dojdzie już do jakichś objawów, to są to jakieś tam wybroczyny na błonach śluzowych, na strzykach, na kopytach. U bydła objawia się właśnie w ten sposób, że jest osowiałość i przez te właśnie wybroczyny czy tam owrzodzenia zwierzęta nie mogą pobierać pokarmu, są po prostu Słyszałam, że takim- poronienia, tak? Że może dojść po do przechorowaniach może dojść do ronień. No i ogólnie osłabione są. Śmiertelność u bydła nie jest wysoka, tam w granicach 1-3%, ale Gorzej u nas. poważniej jest właśnie u owiec, Owiec. tak, bo śmiertelność tam sięga nawet 90 paru procent. Wow. I objawy u owiec są ostrzejsze. No. Nie ma na razie w Polsce szczepionki na tą chorobę dopuszczonej do obrotu. Występuje wersji tego wirusa chyba 28 albo 27. Szczepionek dostępnych w Europie jest około chyba 3 albo 5 na określone serotypy. No i leczenie, wiadomo jak to z wirusami, jest tylko wspomagająco objawowe, czyli jeżeli występują jakieś owrzodzenia, no to się leczy w tym kierunku. No ta śmiertelność u owiec jest duża i to może stanowić problem dla tutaj naszych stad w okolicy. Na razie w okolicy w Lubania wykryto 2 przypadki, w Mirsku i chyba w Stankowicach.
Większość bydła choruje bezobjawowo, więc to dopiero zacznie wychodzić w trakcie badań przesiewowych. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce przemieszczać teraz bydło poza rejon ten zagrożony, czyli w inne miejsca Polski, no to jest konieczność wykonywania badań na obecność tego wirusa. I wtedy będzie coś wychodziło więcej. A powiedz mi, co weterynaria powiedziała na ten temat, bo też u Was gościła na tym spotkaniu, jak oni mogą takim hodowcom nam pomóc? Czy są w jakikolwiek sposób pomóc, czy... No bo jest to bezobjawowa niby choroba, jest przenoszona przez komary, przez tak? komary, przez meszki, wszystkie takie kujące jakieś owady. Kujące, tak. No właśnie, no to... I jest, ze strony weterynarii jest duża chęć pomocy, ale jest to w Polsce choroba nowa i dopiero się uczymy, jakie będzie postępowanie w ogóle w przypadku. Pocieszające jest to, że mięso, mleko, skóry czy wyroby z bydła, z mięsa są nieszkodliwe dla ludzi. Czyli można konsumować ewentualnie. Tak, mięso i mleko jest normalnie przeznaczone do konsumpcji. No ale na przykład, przepraszam, że wejdę w słowo, jeżeli weterynaria mi wykryje, że mam na przykład owcę, która no niestety ma tą chorobę, to jest to owca do utylizacji, czy mogę ją na potrzeby własne ewentualnie skonsumować, czy mogę ubój gospodarczy dokonać? Na ten moment uboju gospodarczego możesz w każdej chwili dokonać. Tak, wiadomo, tak, w wieku tak. odpowiednim zwierzęcia. Tak. Mięso będzie zdatne do spożycia, także dla nas nie ma zagrożenia żadnego. Ale nie będę miał jakiejś odgórnej dyrektywy, że jest to mięso do utylizacji? Nie ma takiej, ma czegoś takiego. Okay. Ta choroba nie powoduje na przykład wybicia całego stada. O. Jest zwalczana z urzędu, ale no, leczenie wdrożone po prostu pozwala na jakieś tam wyleczenie. No, tak jak powiedziałem, u bydła śmiertelność jest niewielka, gorzej jest z owcami. Także problem może być wtedy, kiedy zostanie wykryta w stadzie i stado zostanie tak jakby objęte nadzorem tym weterynaryjnym i jest zakaz przemieszczania wtedy bydła. I to wtedy jest problemowe. Wtedy to jest problemowe. Na około 60 chyba dni będzie taki zakaz przemieszczania. Aha. Także stworzyć to może problemy w stadach, tak jak tutaj w naszym rejonie jest, że produkujemy odsady i na jesieni, jeżeli będziemy chcieli przemieszczać odsady, zostanie w stadzie wykryta taka choroba, my jesteśmy zablokowani, nie możemy tych zwierząt przemieszczać. Musimy mieć miejsce, żeby te zwierzęta przetrzymać przez ten okres przynajmniej 60 dni, kiedy będzie stado jakby izolowane. A to trzeba mieć miejsce? A to trzeba mieć miejsce, trzeba mieć paszę. Dodatkowe koszty? I dodatkowe koszty. No tak, właśnie, no. I w tym momencie spada opłacalność. No spada opłacalność. Spada albo nawet staje się ryzykowna. Prawda? Taka hodowla. Ryzyko już jest bardzo duże. Na ten moment nawet. Z dużą dozą takiego niepokoju patrzymy na to, co będzie dalej. Raz, że właśnie wirusy, te choroby, dwa, jeszcze nie wiadomo, mięso sprowadzane z Brazylii właśnie dołoży swoje, ale no mówię, choroba niebieskiego języka może nie będzie tak bardzo nam tutaj dolegała, czy nie będzie taka bardzo zła w porównaniu z pryszczycą, która została wykryta w okolicy chyba Szczecina po stronie niemieckiej, około chyba 100 km od granicy na razie polskiej. No jest to choroba bardziej groźna, bardziej agresywna i dotyczy większej ilości zwierząt, bo też chorują i świnie, i owce, i kozy, tak, wszystko. Także tu może być większy problem, bo w tym przypadku wykrycia gdzieś w jakimś stadzie tej choroby likwidacji podlega całe stado. Także całe stado po prostu idzie do uśpienia.
Widzicie, każdego roku każdy z nas, gospodarzy, zakłada sobie, że na przykład będzie miał nowe odsady czy wykoty i no jakoś tam kalkuluje w tym swoim budżecie, jak po prostu kolejny rok przeżyć, czy gdzie po prostu mieć jakąś rentowność może z gospodarstwa. Ale są takie przypadki, że wy nie macie na to dużego wpływu, a jeszcze dodatkowo przychodzą jakieś obostrzenia czy wirusy, które mocno komplikują życie gospodarzy. Dlatego niejednokrotnie wspominamy, że życie na wsi nie jest łatwe z tego względu w porównaniu do miejskiego, że my jakoś celebrujemy wieś, czy jakoś bardziej na piedestał ją wynosimy, tylko zwracamy uwagę na takie rzeczy, które są niezależne od nas. Z czym musimy się borykać? Tak. Jeżeli chodzi o pryszczyce, możemy stosować jakieś zabezpieczenia po prostu, bo zwierzęta zarażają się od siebie. A w przypadku choroby niebieskiego języka nie mamy na to wpływu, bo są przenoszone przez owady i nie da się zabezpieczyć gospodarstwa w 100% przeciwko, żeby nie wiem, muszki, komary czy jakieś inne owady nie wleciały i ugryzły, dajmy na to, zwierzęcia. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Dobrze. Dziękuję bardzo za tę informację. Mam nadzieję, że trochę widzom naświetliliśmy, jak wygląda ta choroba i z czym my się tutaj mierzymy. A teraz jedziemy na traktor, zmierzamy do traktora, bo Marcin czeka. Jedziemy po siano. Jedziemy po siano, bo jadę dzisiaj z Mirkiem na traktorze. Zapraszam. Tak. Mam podwózkę Uber. Uber traktorowy. Cześć, już nie wypadasz. Chodź, Siusiak. Maria. Cześć, Klopsiku, nasz kochany. O, a pan cię z mopem zasuwa, bo się dziecko posikało. Nie? Czy to my? Tu. Tak? Aha. Ja tylko was zobaczyłam. Siuśku jeden. Dobrze, że nie na schodach, bo jeszcze by tyłkiem zjechała. Ale ci tutaj dobrze. Ojojojoj. No, chodź przywitać się. Aż one też szyję grube mają. Chodź, idź tu, klapsie. Wymieniła trochę sierść. Ale to dziwne, co nie? One nawet w zimie zrzucają. No. Nie wiem, wiesz, wydawało mi się, że on się szykuje, że musi być coraz więcej, a ona zrzuca jakiś może inny typ sobie produkuje. I teraz taka fajna, taka puchata jest. No, faktycznie. A jakaś ty czyściutka. Jakaś ty czysta. Ja pójdę do jałówek. Czysta, no cześć. No już co to biedronka taka? No co już, wstawaj, pokaż jaka ty groźna jesteś. No pokaż jaka ty groźna jesteś, no wstawaj. Jesteśmy u Mireczka i chcieliśmy wam pokazać poza krowami i końmi, które on ma jeszcze w domu zwierzęta. Jest ich pełno, oczywiście psy, Aria i jeszcze inne. Koty, 3 koty i papugi. O. Siema. To jest taka ciekawostka, że są 2 papugi. Jedna jest właścicielki Agnieszki, żony Mireczka, a druga przynależy do Mirka. I naprawdę, jak ja mówię, że przynależy do Mirka, to faktycznie jest, jedna jest jego pociechą, a druga Agnieszki. Zaraz oni wam zresztą powiedzą, jak to w sumie wygląda. No co mówiłaś, już nie. No, to jest twoja czy Agnieszki? Agnieszka. A to jest Agnieszki, przyjdzie do ciebie? Tak, ona do mnie przyjdzie, tylko że ogólnie to się boi. Bo ja tak wspominałam, że jedna jest Agnieszki, a jedna jest twoja, Tak. prawda? Obie są. Obie są Agnieszki. Tylko że bardziej tamta do mnie, Aha. a Niunia do Agnieszki. Ale to jest ja ją Niunia, też tak? wezmę. No. No, i ona prysznic bierze z wami, tak? No Tak, wszystko. ona One, jest. ile lat mają? No ma już teraz 12 będzie miała, Sztefi będzie miała gdzieś 10. Ale to was przeżyją, bo to są tak One długowieczne. długowieczne, tylko są po przejściach trochę. No widać, właśnie mówiłam, No. że tak wspomniałam delikatnie, że próbujecie je reanimować, że tak powiem, ale to jest ciężko. ciężko. Nie. Pomimo tego, że się im dużo czasu poświęca, to odrośnie i za chwilę znowu. Robiliśmy badania, próbowaliśmy tam jakieś stwierdzić, czy mają niedobory, czy coś. No wszystko jest ok, ale psychicznie gdzieś coś. A tą bierzesz pandę?
Ona nie pójdzie do mnie, czy pójdzie? Nie, odwrotnie musisz rękę. Jak? Ona pójdzie ci tylko tak jak ja trzymam. Wiesz? Aha. Boi się Fredki. Pójdziesz A, ty. Fredki się boi? No, chodź. No, Czekaj. siadaj. Prawie. Siadaj, Niunia. Nie, No. boi się. Ewidentnie, Fredki się boi. No. Mikrofonu. Ale tego, ale pójdzie, bo jak ja nieraz chodzę do sąsiada, to I co, nie uciekną ci? nie, no bo one nie latają. Stefile jeszcze lata, co nie? Stefi. Bo ona sobie doszła do wniosku, że jednak piór ze skrzydeł nie wyrwa. Jedna chociaż No. mądra. A Stefi, one nie będą miedziowały? Aha. Stefi różnie. bardziej, Niunia, Niunia mniej. tak wysuń bardziej rękę, no. Chodź do Klaudii, no. Chodź. Hop. Siedzę. Jest. Siedzę. Niunia. Chodź, idziemy do Agnieszki? Nie, bo ty jesteś Mireczka, to nie. Nie, to jest właśnie Agnieszka. A to jest Agnieszki, tak? No, tylko wiesz, ona... Masz większe palce, wygodniej jej chyba u ciebie? Nie, ona po prostu czuje się bezpiecznie, wiesz, u osoby, którą zna. Aha, no wiadomo, jak każde zwierzę. Nie, potrafią rozpoznawać każdy. A jak Aria na papugi? Ale ona nie atakuje chyba, nie? Ogólnie do ptaków jest taka, że jak złapie, lata. to sobie tam wymemła. No co nie? wymemła, no a z nimi tutaj w domu? No to nie ma takiego kontaktu za bardzo. Aha, Na dystans się trzymamy. Biała agresywna. dobra. Ale ogólnie, no mogłaby zrobić krzywdę, co nie? Nie, no to nie ryzykujemy. Dobra, chodź, idziemy na herbatę, bo jeszcze masz dużo do powiedzenia. Chodź, zobaczymy w pańcie. Masz tam miejsce na dwa? Tak. O ja, ale mam fotelik. Poczekaj. Skakuj. O, czekaj, a widzisz sierota? O, naniosłaś mi tutaj No teraz, dobra, no. O, czekaj. Hop. Ale fajnie. Oj, wy nie widzicie, ale kurczę, mam tu takie krzesło. Chyba za mała odległość, za mały dystans? Będzie widać, coś będzie. Będzie, jedziemy. Dawaj, bo stary na pewno już tam marudzi. Gdzie oni są? Suficie. Turlaj, kochany. Nie, zostaw Marcin, ja już No, tutaj nie- stąd wyciągnę. Aha, bo tutaj nie da. A zobacz, ile tutaj jeszcze siada. Ojejciu. Tu wpuścić owce! Nie ma wcale tak dużo. Nie ma tak... No nie ma tak. Styczeń, Jak to No. schodzi? Jak to schodzi? a w tym roku podejrzewam, że będę musiał dokupywać. A właśnie, Mirek, jak chcesz, to możemy podjechać. Może No, jak byśmy musieli- zelżeje, to podjedziemy, wiesz gdzie. Tak, Co tak, ci mu co wspominałam. rozmawialiśmy wcześniej. No. Do tego... No tak. To się wytnie. To się wytnie, a jak? Nie ma wcale dużo, powiem wam, i tego. Już też się tam... I to jest jeden rok? Schodzi ci zawsze do zera? Tak? Miałem lata takie, że zostawało. Coś ty. No tak, no. W tym roku to ja miałem jeszcze tam całą sterkę, zobacz, tam już nie ma nic. Tam No. cały rząd Już poszedł. stał, tam poszło wszystko. I Kurde. zostało tylko środkiem to i to. No tak, bo w tym roku był tylko jeden, tak? Jeden pokos. Jeden pokos. No. Nie ma... tak, cała I to cała Polska, tak. Większość naszego rejonu tutaj, bo była susza, a później pogoda nie pozwoliła na to, żeby już zrobić siano, tylko robiliśmy siano kiszonkę, No. bo nie wysuszysz na tyle trawy, żeby można było z tego zrobić siano. No. Upierdliwa ta pogoda. Niby kulek jest, siano kiszonki mamy pod dostatkiem, ale teraz jest taki okres, że się dokarmia krowy sianem z tego względu, że są cielne, nie można im dać za dużo dobrej paszy, żeby były łatwe porody. A żeby za dużo nie urosło A. po prostu. Cielak nie może być, tak, nie może dostać za dużo, No to bo takie- będzie Tak, duży za i ciężkie To ty porody. nam mówiłeś właśnie, że Z już nie z owcami, dokarmiali tak, żebyśmy nie z dokarmiali. owcami. Tak, w I one okresie już teraz nie wiesz, wcześniej czy miesiąc Możecie- temu no dawałam. garstkę może Tak, dać, ale nie dawać, żeby ale nie żeby karmić, bo będą naprawdę ciężkie porody, Tak, duże. tak.
duże jagniaki, no drogi rodne wiadomo jakie są. Jasne. No. Żeby krzywdy nie zrobić. Tak, można uszkodzić. Tutaj z tyłu też, kochanie? To z tyłu też? To trzeba, chyba tak. Widzicie, za dużo nie zostało tych zapasów, które zrobiliśmy kilka miesięcy wcześniej. Kilka miesięcy, powiedziała chyba z 2 miesiące wcześniej. To wcale nie było tak dawno temu. Owieczki tutaj z kuskami dobrze sobie radziły i dokazywały. Jednego balota, znaczy one kilka już balotów zjadły nam ukradkiem spod plandeki, a jednego przepchały i została taka resztka właśnie. O, tam, dokładnie w tym miejscu. No to tak, kurde. Nie. Dzisiaj podróżujemy wszędzie. Byliśmy przed chwilą u Mireczka, rozładowaliśmy już baloty siana, a teraz przyjechaliśmy do Bruna, do kolegi Łukasza, do kolegi Marcina, Łukasza i właśnie mamy Bruna tutaj. Możecie zobaczyć w jednym filmie i Arajcie i Bruna. Bo wiesz co, ja jestem w takim miejscu, że... Tylko nie jest mi mikrofonu. Ej chłopie, mikrofon jest B. Stój tam. No stój tam. Kamoniu jeden. Ty maluchu. Poznajesz nas zawsze, co? Ale poczekaj. Tak, o grzeczny. No kurczę blade. Nie możesz się usanowić. Sąsiedzi przyjeżdżają inni, więc... Marcin, trzymaj, bo on łazi za mną, nie mogę go złapać. No chodź, szukam. Ej, On za kamerą chciał, bo on chce chodź, fretkę. on chce fretkę urżnąć. Bruno, chodź. No chodź, pokaż się tutaj wszystkim, jaki ty jesteś duży chłop. No siadaj. O, brawo! Słuchaj, po co ty do trenera chcesz jechać? No właśnie. Będziesz siedzieć i będziesz pilnować. Dobra. No, Staniesz zadaszenie chłopak i jest wyżywienie. duży, prawda? Zobaczcie, już nie jest taki bielutki, dużo takiej szarawej ma sierści. I kropek. Takie kropki, takie Biedroneczka. Biedroneczka. Bardzo lubi spać w oborze, tylko teraz sobie zmienił chyba miejsce, tak? Bo wyprowadził się. Pod chmurką. O, widzę, że tutaj się gryzłeś z kimś, bo masz strupa. Z figą się gryzłeś. Cały tak? czas wyciągamy strupa. chłopaku. Jak nie z jednego, to Tak, z drugiego. ale nas poznaje. Jak przyjeżdżamy, to nas poznaje tak samo jak i Aria, więc wszystkie. Czują zapach. Nieźle się podkręca. No. Nieźle O, się dupka. podkręca. Pokaż. Może z tej strony będzie widać wielkość jego, bo on jest, no naprawdę, my jesteśmy zdziwieni, no duży. Ładnie urósł. Wiesz co, Ładnie takie zauważyłem, urósł. on ma nogi po tanosie. Azja ma takie, widać, że to jest kobietka, Kobitka, no. Kobietka. a jego, większe wiesz co, są, nie? widać nogi, że on Ale ma duży łapy, jest, ma duży. po nosie tutaj, Tak. tutaj, tą całą, No nie, co już ty nie mówię do o mnie samej stopie, ciągle? tylko Aha, o że budowie grube, tu, no, to jest no, mniej no. więcej Pokaż. taka sama budowa nogi jak u Thanosa. No stój! Azja ma całkiem inną... Odgryzasz mnie, Gamoniu? Bruno. Ty, idź tam. Ej, On fajnie Bawić się chce. chodzi, nie? Tak ci zostawia. Albo Ty. na płocie, jak wiesz, pozostawię to... No nie da rady. Po prostu. No Naprawdę. patrz, no nie da rady z nim. No hej, Gamońcu. kolego, Gamońcu. No, chcesz przejść na dietę? chodź. Chcesz wylądować na Gamoniu, diecie? chodź. Idź do tam drugiej panci. Aha. Aha.
razem, jak my je bierzemy tutaj do domu i wam je pokazujemy, żeby się z nimi pożegnać, to takie grzeczne są. Wiedzą, że coś się dzieje. Coś się dzieje, coś się dzieje. Ty powinieneś mieć tutaj muchę, co? Muchę powinien mieć. Albo poczekaj, właśnie, no to czekaj, kokardę dajmy Do dołu. pod spód, do dołu i będzie mucha. Pokażcie, kochany. Cudo, ale jesteś śliczny. Cudowne, co? No. My na razie wam dziękujemy i zobaczymy się za chwilę u nowych właścicieli. Pakujemy się, generałku? Tak, pakujemy się. Mamo, cały jestem Co? Aha, tato zakazał mi przeklinać. Nieprawda, nie jesteś zesrany. Nie. Mamo, jak ty brzydko mówisz, basta! Dobra, lecimy, mały. Marcin tutaj nakrzyczał na mnie: Klaudia, poczekaj, zanim zaczniesz ciąć, żeby pokazać i pochwalić się widzom, co mamy. A ja mówię tak, i tak dalej mówię do niej, a ona już od razu wiedziała, o co chodzi. No dokładnie, nie wiem, czy Marcina słychać, bo mikrofonu nie ma, ale prawdopodobnie z mojego słychać, bo ostatnim razem, no wysuszyliście nasze zapasy. Zostało mi, żeby nie być gołosłownym, zaraz z lodówki wyciągnę. Tyle mi zostało. Niedużo mi zostało. Tak uszczupliliście moje zapasy, no ale na całe szczęście mam teraz nową partię, która może, no spójrzcie, jak zjawiskowo ona wygląda, niesamowicie. To nie jest sam tłuszcz, bo pod spodem jest jeszcze woda. Tak, nie myślcie, że to są tony tłuszczu. Wygląda może to troszkę... Takie ilości tłuszczu są w każdej z tych misek. Tak, troszeczkę może to inaczej wygląda, ponieważ wydaje mi się, że mam teraz lepszą metodę do wstępnego obrabiania i oczyszczania tego. W poprzednich filmach odnośnie robienia tej bazy do kremu niektórzy zwrócili mi uwagę, dlaczego ja tego nie mielę. Mamy tam narzędzie, takie Kenwooda maszynę, natomiast nie za bardzo lubimy ją używać z tego względu, że ta maszynka jest ona z jakiego aluminium. Z aluminium. A wiecie, my z aluminium nie za bardzo. I jak to kupowaliśmy, jakoś tak człowiek, nie wiem, nie byliśmy jakoś na tyle świadomi. Tak, czy zaćmę miał. Natomiast pojechaliśmy... To jeszcze mi dawne czasy w sumie, to jest Dokładnie. maszynka ma trochę lat. A pojechaliśmy teraz do znajomego Marcia, do Łukasza. Zresztą widzicie to w przebitkach filmu, nie wiem, czy to teraz w tym, czy to było w poprzednim. Jak oczywiście z Brunem się witaliśmy i on ma taką fajną, on jest w ogóle kucharzem i ma dużo sprzętu gastronomicznego z takiej półki, już takiej dla premium. Dla nas przynajmniej. Tak. Nie kuchennej. Nie kuchennej, nie takiej z gospodarstwa domowego malutkiego. I pojechaliśmy i tak sobie użyczyliśmy to. Przy okazji Klaudia zrobiła racicę tym owieczkom, jakie one fajne są. On ma fryzy i one całkiem inaczej wyglądają. Takie są typowo bajkowe te owieczki. Takie normalnie bombki z chudziutkim ryjkiem. Tak. To Klaudia robiła to, a my skorzystaliśmy z usługi jego maszyny. Dobra, może bardziej do brzegu brniemy. Ja teraz to przekroję i zobaczycie, to w tym momencie to jest drugie czyszczenie było. Więc... Znaczy teraz będzie drugie, to było po pierwszym czyszczeniu i drugie wytopienie i jedno czyszczenie, tak? Tak. Czyli jeszcze 2 razy będzie czyszczone. Ale czekaj, wiesz co, nie chcę wody wylewać, żeby specjalnie pokazać. To i tak już całkiem nieźle wygląda. Tak. Ale jak wczoraj, bo my codziennie taką jedną robimy czyszczenie, czyli to jest pierwsze i tak jeszcze będzie 2 dni, ta woda musi być całkowicie czysta. Całkowicie, a jednak jest jeszcze, nie wiem, czy to... Może ja do szklanki to wezmę, żeby to bardziej Wam zobrazować. Jest taka... Jest takie to... niezbyt to czyste. Powinno być całkowicie krystaliczna woda. Dopiero to I w tym momencie, tak, i w tym momencie macie gwarancję, że jest to po prostu produkt czysty do użycia, do kremów, prawda? I nie ma żadnego w tym momencie zapachu, niczego. Ale jesteśmy mega zadowoleni z tego. Przede wszystkim metoda, którą Wy mówiliście nam w komentarzach, żeby właśnie przemielić, czemu nie mielicie, okazała się znacznie bardziej wydajną i szybką. My to wytapialiśmy, słuchajcie, kilkanaście godzin, ciągle mieszając,
a jednak jak coś jest zmielone, no po prostu jest zmielone, no to znacznie szybciej ten tłuszcz wyszedł i jeszcze to pozbawiło szansy na przypalenie, której właśnie się bardzo baliśmy. Dobrze, ja to wiecie co, nawet tutaj za bardzo, tu gdzieniegdzie są jakieś takie malutkie śmieci, ale to, no naprawdę, ja już w tym momencie, Marcin... Aha, o. No. Takie rzeczy wyskrobujemy. No zobacz, no to jest takie czyste, no to już jest naprawdę Teraz już czyste. Ja myślę, że sama woda zrobi dokładnie, robotę. Chciałam to powiedzieć. Woda z solą. Pomimo tego, że ten tłuszcz wydaje się już czysty, ja jeszcze raz, trzeci raz zrobię oczyszczanie go z solą, w razie czego jak będą jakieś takie może odrobinki, gdzieś coś tutaj, taka plamka, no to są naprawdę mikroskopijne rzeczy, ale no wiecie, ja to lubię mieć coś takiego, no lubię być pewna produktu, swojego surowca. Dobrze, ja to wrzucam teraz, bo to muszę wszystkie tutaj te miski, które się przed nami znajdują, wrzucić do gara. Nie chciałam Was zanudzać całym procesem tego robienia, bo raz, że znacie, dwa, też byliśmy u kolegi, to też nie wypadało, żebym ja tam w kuchni z kamerą mu się jeszcze krzątała i pokazywała proces samego mielenia. Ale jeżeli chodzi o samą tą maszynę do mielenia, jest różnica, bo nam to tłumaczy, że po prostu potrzebna jest ilość mocy czy siły tego, tak, tej maszyny. Tak. To naprawdę była mocna. Mimo wszystko, że była jedna z takich premium maszyn, to i tak stawała przy tłuszczu. Były takie momenty, że trzeba było jednak zrobić takie cofnięcie i jeszcze raz, sprzęt robi robotę, czy we wszystkim, czy w budowlance, czy w kuchni, no ułatwia Wam. Przecież nie wiem, czy pamiętacie, wiecie ile ja godzin to robiłam, no naprawdę, tak jak Marcin wspominał, tyle godzin, ręka tak mnie bolała od cięcia tego, bo to trzeba, tłuszcz jest twardy, to nie jest mięso, to jednak trzeba czyścić i a teraz to była przyjemność pracy. Fakt, że dalej oczyszczałaś z resztek mięska jakiś większy włókien, tak. Ale już nie było przynajmniej właśnie tego, że na kostkę cięcia. Tutaj jest trochę więcej tego i powiem Ci, że zobaczymy jak mi to wyjdzie. Dobra, to może ja to zrobię, co? Nie, poczekaj, muszę po prostu na ćwiartki sobie to utnę, bo wzięłam tylko na połówkę. No te miski, one są one są fajne, bo dużo więcej mi się mieści, natomiast nie rozejdzie mi się tak jak tutaj w tej misce. No po prostu ona jest mocniejsza ta stal i ona mi tak nie odejdzie. Trzyma, ale znowuż jest fajniejszy do transportu, szczególnie gorącego oleju. No dobra, my zabieramy się do roboty i do zobaczenia w dalszej części programu. Dokładnie, to był taki przerywnik. Ty nie masz mikrofonu, tak? Nie? O, idzie. Czekaj, muszę to wyciągnąć. Czekaj, nie, muszę przechylić, to mi pójdzie wtedy. Idzie. Tak to jest, Klaudia w kuchni. Wszystko mokre. Dobra, wytrze się. Ale jest czyste, to najważniejsze.